Słucham? Będziesz miał gości. Przyjadą założyć mi kablówkę? Czy przyjadą mu założyć kablówkę? Daj mi tego głąba. Jutro o 8 przyjedzie do ciebie 2 facetów z Wybrzeża. To gangsterzy? Biznesmeni. Czy to jasne? A dlaczego do mnie, a nie do ciebie? Bo tak postanowiłem. Umówiłem się z nimi w twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. To znaczy co? Jajco, pomyśl przez chwilę. Słucham? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker, rozumiesz? A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać! Cześć moi drodzy. Jak pewnie wiecie, bo ta wiadomość obiegła całą Polskę, 2 przestępcy już zatrzymani. Kolej na następnych, ale przejdźmy do tych 2 panów, którzy tak bardzo uciekali przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Przed wymiarem sprawiedliwości, którzy notabene sami zreformowali. I tutaj chyba po raz pierwszy od wielu lat muszę to powiedzieć, brawo policja za skuteczność. Ci panowie kombinowali jak mogli, ignorowali polskie prawo, nie uznawali wyroków niezawisłego sądu. Po prostu dalej żyli w swoim świecie, w którym prawo to byli oni, a nie prawo, które obowiązuje w Polsce. Jawnie śmiali się Polakom w twarz, śmiali się polskiemu wymiarowi sprawiedliwości w twarz, co pokazuje tu właśnie załączony obrazek. Myśleli, że są nietykalni, przyzwyczaili się przez 8 lat, że to oni są prawem, a nie polski wymiar sprawiedliwości, nie polska konstytucja. Choć do dzisiaj nie mogą się z tym pogodzić, że Prawo i Sprawiedliwość to nie tylko nazwa partii, ale też właśnie przestrzeganie i też kilka słów do tych wszystkich symetrystów. W Polsce jeszcze jest tak, że nie ma 2 równoległych systemów prawnych. Jest jeden zgodny z konstytucją i to z konstytucją Polski, nie konstytucją Przyłębskiej czy konstytucją Kaczyńskiego. I tutaj chcę przejść do takiego meritum. Chodzi o właśnie rezydenta, który zajmuje Pałac Prezydencki. Bo niedopuszczalne jest według mnie, że głowa państwa przyjmuje u siebie skazanych prawomocnym wyrokiem przestępców i to przede wszystkim narusza powagę państwa. Artykuł 239, czyli poplecznictwo. I ten artykuł wyraźnie mówi, kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowego, uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, w tym przestępstwa skarbowego, albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Duda, jakby nie patrzeć, chciał ukryć w Pałacu Prezydenckim tych 2 przestępców, którzy uchylali się od siedzenia prawomocnego wyroku, który wydał niezawisły sąd Rzeczpospolitej. Dzisiaj byłem kompletnie wstrząśnięty, bo pan prezydent zrobił coś, co w ogóle umyka jakiejkolwiek racjonalnemu rozumowaniu. Pan prezydent, który jest doktorem prawa, przechował w swoim pałacu przestępców, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem karnym i jeszcze ścigani z oskarżenia publicznego. Przechował ich. To nie była tylko impreza tamta krótka, na którą on ich zaprosił
o godzinie 11, tylko widać z tego, że on ich przechował do wieczora, czyli właściwie udzielił im pewnego azylu, schronienia w swoim pałacu. Do Dudy zaraz wrócę, ale tutaj chciałbym pokazać dwa przykłady kompletnego odklejenia się od rzeczywistości pisowców. I zacznijmy od naszego wielmożnego prezesa. I tutaj zwróćcie uwagę na to zdjęcie, które zamieściłem. I zaraz powiem dlaczego. Kaczyński, mówiąc o wtorkowych działaniach policji w związku z zatrzymaniem Kamińskiego i Wąsika, stwierdził, że widział na warszawskim Żoliborzu, gdzie mieszka, grupy młodych, zakapturzonych ludzi. I to właśnie tam, jego zdaniem, powinno być najwięcej funkcjonariuszy. No, przyzwyczaił się do policyjnej ochrony swojej nory, ale nie o tym. Zwróćcie uwagę, że Kaczyński mówił o zakapturzonych ludziach, którzy nocą chodzą. No, ciężko przy tak minusowych temperaturach nie chodzić w kapturach, ale to też szczegół. Zwróćcie uwagę na zdjęcie Glińskiego. Najpierw ma kaptur, potem nagle ściągnął kaptur po jego słowach. Kaczyński mówi, że widział grupy zakapturzonych ludzi, a chwilę później właśnie Gliński ściąga kaptur. No, powiem wam, że ten, kto mieszka w Polsce, nie śmieje się z cyrku. Na grenadierów wielu policjantów i policjantek i tak sobie myślę, że kiedy wyjeżdżałem ze swojej spokojnej dzielnicy Żoliborz, to widziałem wiele takich przechadzających się grup młodych, zakapturzonych ludzi, że pomyślałem sobie, że ta policja powinna być tam. Żeby po prostu pilnować porządku, żeby pilnować, żeby tam nie były dokonywane różnego rodzaju przestępstwa. Ale jest tutaj, gdzie nie ma żadnej potrzeby, żeby była i nie ma też żadnej potrzeby. I jest, jeszcze raz powtarzam, niebywałym wręcz skandalem, że ci dwaj ludzie siedzą dzisiaj w więzieniu. Dlaczego pan prezydent nie chciał ułaskawić panów teraz? Może drugi raz ułaskawić. Pytam prezesa. Z tego względu, że poprzednie ułaskawienie jest ułaskawieniem skutecznym i w związku z tym sam fakt, że w tej sprawie odbywał się dalszy proces, to jest jeden z elementów rebelii sądownictwa i tej gigantycznej anarchii, która została wprowadzona w Polsce przez Platformę Obywatelską, przez te stowarzyszenia sędziowskie. To jest też sprawa do uporządkowania. W momencie, w którym chcieliśmy to uporządkować, nastąpiły różnego rodzaju nieporozumienia. No ale oczywiście też, moi drodzy, nowa pisowska szczujnia, tak zwana Telewizja Republika, też nie zawiodła tutaj. To, że piszą takie bzdury, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku, to jeszcze nic. Kolej zwany reporterem z TV Republika zgłosił na policji, że ktoś uprowadził dwóch posłów RP. Tak zwany reporter stacji Stankiewicza wparował na komendę i zaczął tam na dyżurce wykrzykiwać, że istnieje prawdopodobieństwo, że zostali uprowadzeni posłowie RP. Nie wiem, skąd ci ludzie się biorą, czy gdzieś jest specjalna hodowla tych ludzi, czy oni z siebie świadomie czy nieświadomie robią takich idiotów. Naprawdę nie pytajcie, nie mam pojęcia. Istnieje prawdopodobieństwo, że posłowie na Sejm Rzeczypospolitej zostali uprowadzeni. No okej, pośmialiśmy się, ale teraz trochę poważniej. Duda, ukrywając przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem i unikających
odsiedzenia wyroku stracił wszelkie kompetencje do jakichkolwiek funkcji, nie tylko sprawowania władzy w Polsce, ale funkcji międzynarodowych. Andrzejek ostatecznie, no, jak wiecie, nie zdołał ukryć swoich kolegów Mariusza i Maćka i ostatecznie oni trafili do żelaznego pensjonatu, gdzie będą odbywać swoją karę. I tutaj ta cała sprawa jest, no powiem wam, dość kuriozalna, gdyż policja przez wiele godzin próbowała schwytać tych uciekinierów, którzy schronili się w pałacu penitencjarnym, znaczy pałacu prezydenckim, a Duda chętnie pomagał Mariuszkowi i Maciejkowi się ukrywać właśnie w pałacu prezydenckim, a może właśnie to pałac penitencjarny się powinien nazywać. Lub nora dla, nie wiem, melina dla przestępców. Ale tutaj nasuwa się pytanie, czy tak ma postępować człowiek na pozycji, którą zajmuje Duda, czyli pozycji prezydenta, ukrywanie przestępców w pałacu prezydenckim. No, to jest, powiem wam, mocno dyskusyjne. Chodzą pogłoski, że Duda może chcieć odwiedzić Kamińskiego i Wąsika w więzieniu, ale no, skazani nie będą mieli zbyt wiele widzeń tak naprawdę. Musi się na to przede wszystkim zgodzić no, ich wychowawca. Prawdopodobnie Kamiński trafi do 6-osobowej celi, podobnie jak Wąsik. Nie jest tajemnicą, że w więzieniach jest tłok, a skazani no, z przyjemnością przywitają Wąsika i Kamińskiego, szczególnie o tym pierwszym no, krążą opowieści i zdjęcia, które mogą być ciekawym urozmaiceniem więziennego życia, jeśli wiecie, o czym mówię. Pałac prezydencki to jest takie samo miejsce jak każde inne miejsce w Polsce. To nie znaczy, że w Pałacu Prezydenckim może być teraz gniazdo przestępców spod znaku Prawa i Sprawiedliwości. W normalnym, cywilizowanym europejskim kraju nie jest możliwe, żeby głowa państwa zapraszała przestępców, robiła sobie z nimi zdjęcia i tak naprawdę ich chroniła, bo ja widziałem to oświadczenie Kamińskiego i Wąsika. Oni wyszli na dziedziniec prezydencki, wydali oświadczenie, Wąsik się rozglądał, czy aby nie ma tutaj jakiejś policji z helikoptera, żeby go zamknąć, i uciekli znowu do Pałacu Prezydenckiego. Jakby ktoś to nam powiedział tydzień wcześniej, że tak zrobi Andrzej Duda, to my byśmy się złapali za głowę, to jest praktycznie niemożliwe. Tak wspomniałem, chodzą pogłoski, że Duda się wybiera właśnie do więzienia odwiedzić swoich kolegów. No, ile pozwoli na to wychowawca, a to nie jest wcale takie pewne. Przestępcy tego typu powinni odbywać całą karę i nie mieć kontaktu z innymi członkami gangu zwanego PiS. Nawet z byłymi członkami. Przestępcy to przestępcy, mają siedzieć, a nie przyjmować gości. Zresztą sam minister Zero zaostrzył kary dla więźniów. Wąsik i Kamiński niszczyli ludzi, wykorzystywali aparat państwa do załatwiania prywatnych, partyjnych interesów. Inwigilowali przeciwników politycznych, wpływali na wyniki wyborów, udostępniając materiały, które sami wytwarzali, a za to idzie się siedzieć. Zniszczyli życie wielu ludziom, wielu rodzinom. I tutaj właśnie chcę podać jeden z takich przykładów. Dobry wieczór, panie redaktor, dobry wieczór państwu. Otóż, no, pani redaktor najlepiej wie, że ja kilkanaście razy, czy nawet więcej razy się wypowiadałem o panu prezydencie jako o moim kiedyś koledze, przyjacielu, potem doktorze, a potem o prezydencie. I z roku na rok moja krytyka wobec pana prezydenta narastała, bo ciągle widziałem, że łamie konstytucję i ciągle widziałem jego różne kroki, które nie przystawały do doktora prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I pani pyta, czy dzisiaj byłem wstrząśnięty. Dzisiaj byłem kompletnie wstrząśnięty. Dzisiaj byłem kompletnie wstrząśnięty, bo pan prezydent zrobił coś, co w ogóle umyka jakiejkolwiek racjonalnemu rozumowaniu. Pan prezydent, który jest doktorem prawa, przechował w swoim pałacu
przestępców, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem karnym i jeszcze ścigani z oskarżenia publicznego. Przechował ich, to nie była tylko impreza tamta krótka, na którą on ich zaprosił o godzinie 11, tylko widać z tego, że on ich przechował do wieczora, czyli właściwie udzielił im pewnego azylu, schronienia w swoim pałacu. Przestępców. To zresztą pan senator przed chwilą powiedział, że to jest właściwie przestępstwo i to jest i pani poseł tak samo, że to jest przestępstwo i że pan prezydent naruszył już nie tylko konstytucję, ale naruszył prawo karne. No to dla mnie jest kompletnie szokujące. No, mówi się o tym, że to jest mój uczeń. No i ja go tego nie uczyłem, proszę państwa. On mówi, że ciągle się uczy, więc widocznie go ktoś jeszcze nauczył później tego, jak należy nie tylko omijać konstytucję, ale omijać prawo. Moi drodzy, tak naprawdę no, ciężko zrozumieć pisowców. Nie wiem, o co ten cały PiS, ci wszyscy członkowie, zwolennicy, sympatycy PiS-u tak gardłują na ten temat. Jakby na to nie patrzeć, jest prawomocny wyrok, to musi być wykonany. Tak działa prawo w państwie prawa. Nie w państwie prawa i sprawiedliwości, ale w państwie prawa. Natomiast to, że obecny skazany nie jest wzywany do odbycia kary, tylko policja go doprowadza, to tutaj pragnę przypomnieć wszystkim pisowcom, że to jest efekt zmian w kodeksie karnym wykonawczym uchwalony właśnie przez PiS. Także policjanci ściśle przestrzegają to, co sami pisowcy uchwalili. I tutaj chyba śmiało można powiedzieć, że przestępcza dziupla w Pałacu Prezydenckim została rozbita przez polską policję. Polska powoli, bo powoli, ale wraca z afrykańskiego butustanu po prostu do Europy, do krajów cywilizowanych. I tutaj większość Polaków jest pod wrażeniem działania policji. Duda swoim bezprawnym działaniem naraził nie tylko siebie, ale swoich ministrów, funkcjonariuszy SOP na odpowiedzialność karną. Światowa prasa porównuje dziuplę u prezydenta do krajów prezydenckich i tutaj na nic się zdało to, że oni próbują zrobić więźniów politycznych z tych przestępców. Faktem jest to, że oni są zwykłymi przestępcami skazani prawomocnym wyrokiem, a nie żadnymi politycznymi więźniami. Moi drodzy, osoby, które próbują kreować się na więźniów politycznych, zostały skazane za to, że naruszając obowiązujące prawo w Polsce, próbowały z innych osób zrobić właśnie więźniów politycznych. I to jest ten cały galimatias tego wszystkiego. Bo tak dla porównania, powiem wam, dlaczego Wąsik i Kamiński nie są więźniami politycznymi. Więźniami politycznymi są Poczybut, Balacki, Cichonurski, Kaleniewska, a nie przestępcy skazani przez niezawisły sąd. I to jest właśnie ta różnica. Jeszcze teraz. Jesteśmy z interwencją poselską na Olszynce Grochowskiej w areszcie, dokąd uprowadzono z kancelarii prezydenta naszych kolegów, pana ministra Kamińskiego, pana ministra Wąsika. Nie wpuszczono nas na komisariat wbrew prawu. Zrobiła to policja, będziemy składać doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Nie wpuszczono nas na komisariat policji, na grenadierów. Przyjechaliśmy tutaj wraz z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Pamiętajcie, to jest zamach stanu. Dzisiaj przyszli po naszych kolegów, uprowadzili ich bezprawnie z Pałacu Prezydenckiego, wbrew woli prezydenta, który ich ułaskawił, ale jutro mogą przyjść po was, dlatego że Tusk się przed niczym nie powstrzyma. Dzisiaj głos należy do narodu, do suwerena, który musi obronić Polskę i odzyskać Polskę. Skoro potrafili z Pałacu Prezydenckiego uprowadzić bezprawnie gości prezydenta ułaskawionych przez niego, to co mogą zrobić ze zwykłymi obywatelami? Pamiętajcie, nieważne na kogo głosowaliście 15 października, wszyscy głosowaliśmy za suwerenną
niezależną, niepodległą Polską i każdy ma tutaj swoje prawa. Dzisiaj Tusk wprowadza dyktaturę w Polsce. Koalicja 13 grudnia. Dzisiaj to jest dużo ważniejsze niż nasze sympatie polityczne, niż to, kogo popieramy w wyborach. Chodzi o najbardziej podstawowe kwestie demokracji, o poszanowanie prawa, o pluralizm medialny, o poszanowanie konstytucji, bo to konstytucja daje prezydentowi prawo łaski, prawo, którego nikt do tej pory nie kwestionował. Ten rząd Donalda Tuska, jak widać, nie cofnie się przed niczym. Mówili przez 8 lat o praworządności, a dziś wycierają sobie nią twarze. A konstytucja daje władzę zwierzchnią narodowi. Suweren odezwie się już niebawem i Tusk tutaj skończy. I powiem wam, moi drodzy, że po części trochę mnie przeraża w tych pisowskich mediach akceptacja dla ułaskawienia polityków, wówczas szefów służb specjalnych, którzy nadużyli swojej władzy po to, by zniszczyć człowieka, politycznego oponenta. To pisowcy właśnie rozmydlają, jaka była tego wszystkiego przyczyna, jaki był początek. Przeraża mnie to, że jest to pozbawione jakichkolwiek empatii dla ofiar tych procederów, które stosowali Kamiński, Wąsik i jego koledzy, którzy niszczyli ludzi, całe rodziny w imię partyjnych interesów. Za tym właśnie stali, tak mówiłem, często zniszczeni ludzie czy całe rodziny danej osoby. I powiem wam, że jest to po prostu antypaństwowe, demoralizujące społecznie, i skrajnie niemoralne to, co robili. Przestępcze nadużycia władzy, nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Miejsce przestępców jest w więzieniu. W państwie prawa obowiązuje prawomocny wyrok sądów. Ułaskawienie jest prerogatywą nadzwyczajną, a nie glejtem dla kolegów z partii i załatwieniem to, że już wszystko będzie załatwione. Ale o co mi chodzi? Cała ta sprawa się zaczęła, gdy właśnie Kamiński, Wąsik, Kaczyński i spółka brali udział w tak znanej z nazwy aferze gruntowej, gdzie próbowali wręczyć Lepperowi łapówkę. Lepper jej nie przyjął. Nie udała się ta cała prowokacja, ale zniszczyli człowieka, a Leppera odwiedził seryjny samobójca. Także trzeba zacząć właśnie od korzeni, od czego to się zaczęło, a nie pierdolić, za przeproszeniem, głupoty o więźniach politycznych i rozmydlać całą tą sprawę, od czego się zaczęło i dlaczego. Przede wszystkim, dlaczego ci ludzie zostali skazani na karę więzienia. Wybuchła latem 2007 roku. Wtedy funkcjonariusze CBA, podając się za biznesmenów, proponowali łapówkę za odrolnienie gruntów na Mazurach. Stąd nazwa afera gruntowa. Część łapówki miała trafić do Andrzeja Leppera, wtedy ministra rolnictwa. Prowokacja nie wyszła. Lepper żadnej łapówki nie wziął, ale i tak koalicja rządowa upadła. Doszło do wcześniejszych wyborów. Później Andrzej Lepper zmarł. Ustalono, że popełnił samobójstwo. Politycy użyli służb specjalnych do prowokacji wymierzonych w członków rządu, w którym zasiadali. Za nielegalne działania ówczesny szef i wiceszef CBA zostają skazani przez sąd pierwszej instancji na 3 lata więzienia. Zanim doszło do apelacji i prawomocnego wyroku, prezydent Duda ułaskawił obu polityków. Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej przy udziale tzw. sędziów dublerów i byłych polityków PiS-u uznał, że takie ułaskawienie jest skuteczne, ale Sąd Najwyższy stwierdził, że ułaskawić można tylko prawomocnie skazanych. Sprawa trafiła więc znów do sądu i prawomocny już wyrok to 2 lata więzienia dla obu polityków. Teraz prezydent mógłby ich ułaskawić bez żadnych wątpliwości, ale nie chce, bo twierdzi, że to pierwsze ułaskawienie było prawidłowe. Ale myślę, że warto to przypominać. A wracając do Kamińskiego i Wąsika, można powiedzieć, że są w dobrych rękach w areszcie
Grochów. Resocjalizacja już od pierwszego dnia, praca dla więźniów, posiłki podawane do celi, boisko do siatkówki. No niestety, ale tak dobrych warunków ich ofiary nie miały. Andrzej Leper nie żyje. Ilość przestępstw w wyroku sądowym tutaj zajmie około 400 stron. Także powiem wam, że i tak dostali, można powiedzieć, bardzo łagodny wymiar kary za to, co po prostu zrobili dla, chciałem powiedzieć dla Polski, nie, dla swojej partii, jak niszczyli ludzi, jak nadużywali prawa, łamali te prawo. się spotykali, Kamiński, Ziobro i Kaczyński, i odsłuchiwali wiele podsłuchów wybranych, co kto powiedział, i układali sobie to wszystko. I oficerowie BOR-u kiedyś przyszli do mnie i mówią: no panie premierze, wczoraj byliśmy na CBA. Dostaliśmy propozycję, żebyśmy meldowali codziennie wszystko o panu. Przed aferą gruntową. No ale czemu pisowcy są tak przerażeni? Bo widzą, że no nie są już nietykalni, że prawo potrafi dosięgnąć nawet tych najwyżej postawionych. Być może Duda też jest przerażony, widząc Kamiński, Wąsik zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim, jadą do paki. Nie ma po prostu, skończyły się te czasy, gdzie byli bezkarni przestępcy, gdzie pisowcy mogli do woli łamać sobie prawo, a gnębić zwykłych ludzi. Z tego, co można wyczytać, rodzina Dudy też może ponieść konsekwencje. Ojciec Dudy, afery w NCBIR, stryj Dudy, afery w PKP Cargo, gigantyczne straty. I tutaj już no, Ziobro niestety ich nie ochroni, nie zamiecie tych spraw pod dywan. Także co tu można więcej mówić? Pisowcy trzęsą porami, bo wiedzą, że no, nie ma dla nich już, że tak powiem, ratunku, chociaż może pisowcy coraz częściej nawołują, takie można odnieść wrażenie, że coraz częściej nawołują do jakiejś wojny domowej, do przejęcia siłą rządu kraju. Także no, po tych świrach można się wszystkiego spodziewać. Także no, tutaj też bym nie liczył na jakiś happy end, bo oni są zdolni naprawdę do wszystkiego. Bo doszliśmy do tak absurdalnego momentu, że kiedyś mafia na przykład rządziła w Pruszkowie, dziś przestępcy mają pałac prezydencki, bo ścigani przestępcy Kamiński, Wąsik ukrywali się w pałacu cały dzień, mimo że Duda gdzieś tam sobie wyjechał na jakieś spotkanie, Wąsik, Kamiński tam zostali. Po prostu ukrywali się w Pałacu Prezydenckim przed wymiarem sprawiedliwości, co jest po prostu no, niepojęte. A strach im naprawdę solidnie w dupy zagląda. Jak donoszą media, no Duda już jest upadłym prezydentem, bo w nocy po kryjomu pojechał do mieszkania tej neosędziny Sądu Najwyższego Manowskiej. Pod jej dom podjechała kolumna prezydencka po wejściu Dudy do domu sędziny w nocy. Kolumna prezydencka schowała się na najbliższej zajezdni autobusowej. Był u tej upadłej sędziny przez godzinę czasu. No nie wiadomo, co tam ustalali,
ale pewnie jakiś wyrok Sądu Najwyższego, na który się będą potem powoływać. No, zobaczcie, do jakich absurdów dochodzi, że tak zwany prezydent jedzie w nocy do domu prezes Sądu Najwyższego ustalać coś tam po kryjomu. Zresztą Duda lubi w nocy zaprzysięgać, zresztą pisowcy i złodzieje, jak złodzieje, lubią po prostu w nocy pracować. A to, że Duda w nocy jedzie do prezes Sądu Najwyższego, w nocy gdzieś kolumna prezydencka się ukrywa po krzakach, Duda siedzi u niej w domu przez godzinę czasu, no weźcie to, pomyślcie tak, połączcie kropeczki, no to się po prostu w głowie nie mieści. Oni już tak panikują, że chyba już ze strachu nie wiedzą, co robić. Dobra, mógłbym, moi drodzy, jeszcze długo o tym mówić, ale tu nie chodzi o to. Myślę, że tak, no w miarę to streściłem wszystko. Oczywiście piszcie, co wy o tym myślicie. Dla mnie, no, oby to się nie stało, ale naprawdę powiem wam szczerze, że się obawiam, że pisowcy dążą do jakiejś wojny domowej, do jakiegoś przewrotu, bo no po prostu nie potrafią z godnością przegrać, z godnością przyjąć to, że Polacy nie chcą ich rządów i będą robić wszystko, są zdolni według mnie nawet podpalić kraj, byle się utrzymać u koryta. Być może się mylę i obym się mylił, ale powiem wam szczerze, że tego się najbardziej boję. Także na dzisiaj tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Jak zawsze piszcie, jak wy to widzicie. Trzymajcie się, cześć. Derniaczek, siłka. Lecimy na treningu. Kurwa!